Minął tydzień, a moto stoi tak jak postawiłem. A ja zaopatruję się teraz, otrzymałem taką skarpetę na kolano, bo no, kontuzja jest, nie wiadomo jeszcze konkretnie co. Czekam na jakieś dalsze rezonanse, a póki co skarpeta, chodzenie do pracy, czekanie i uważanie na to, co się dzieje, bo kolano jest takie drewniane, coś tam ciągnie w środku. Bolić okropnie nie boli, ale jest czuć, że coś jest tam ciągle nie tak. Motocykl zabezpieczony, już tak jak mówię, od tygodnia sobie stoi. Rozkoszuje się moimi widokami codziennymi. Statek sobie odpływa dzisiaj prom, codziennie jakiś odpływa. Fajna temperatura teraz obecnie się zrobiła, znośna. Minęła już ta fala tych gorących upałów. Mam nadzieję, że już to tak szybko nie wróci i można wracać do funkcjonowania. Hej, witajcie. Dawno mnie tu nie było, dawno się nie odzywałem. Sporo rzeczy się dzieje jednocześnie obecnie. Ostatnio właśnie mały wypadek motocyklowy, to za dużo powiedziane wypadek w pracy, czyli jadąc do pracy po prostu się wypyrtnąłem na plamie oleju. No i zbieram żniwo konsekwencji. Będąc dobrze ubranemu, nic mi się nie stało, żadnej krwi, żadnych otarć. Natomiast kolanem gdzieś przyhaczyłem w asfalt i początkowo prześwietlenie, rentgen, oczywiście kości są w porządku, na rentgenie nic nie wyszło, lekarz mi zalecił okładać lodem i brać przeciwbólowe, wypisał na 3 dni zwolnienie z pracy. No i tego się trzymałem i na razie minął tydzień, a objawy są ciągle drętwego drewnianego kolana. Tak normalnie, gdy nie ruszam, to nic nie boli, przy zginaniu tam troszeczkę gdzieś tam boli, ale czuć taki dyskomfort, jakby coś tam się ciągle naciągało i to nie jest normalne. I byłem dzisiaj drugi raz u lekarza rodzinnego, otrzymałem na, jak to się nazywa, rezonans magnetyczny, chyba tak to się nazywa, ale na to dopiero złożę papiery i będę długo czekał. A do tej pory na razie rezygnuję z jazdy motocyklem na rzecz samochodu, chociaż w samochodzie też z tym kolanem przyciskając pedał sprzęgła i pozycja taka siedząca też jest nieprzyjemna. Też to czuć, że coś jest nie tak. A rezygnuję z motocykla dlatego, że chwilowo nie chce mi się tam przy nim nic robić, a przede wszystkim też, że jadąc lewa noga, lewe kolano, takie uczucie drewnianego kolana przy zmianie tych biegów, może to i tak nie boli, ale jakieś takie dziwne niepewność. Taki dyskomfort, więc co bym Wam polecił? Uważajcie, nie patrzcie na to, że lokalni czy tam inni jeżdżą w klapkach, w krótkich spodenkach non-stop. Byłem na poczekalni na ostrym dyżurze, czekałem od 12:30 do 20:30, żeby skonsultować zdjęcie kolana. Oczywiście kolejka, wiadomo na czym polega, na ostrym dyżurze przyjmowane są nagłe przypadki, a że ja jestem bez krwi z kolanem, więc musiałem poczekać. Ale w międzyczasie widziałem rowerzystów, facet obok mnie, który się wywrócił na rowerze, był bardziej zmasakrowany, zdarty, bo po mnie nic nie widać, był bardziej obolały. Chłopak młody, prawdopodobnie też na skuterze, w japonkach i w krótkich spodenkach, też pozdzierany zupełnie, aż tam dziura w stopie była taka widoczna, więc mówię Wam, odradzam. To, że ludzie mi ciągle się dziwią tutaj na miejscu, właśnie widzę cały czas tam motocykle sobie jeżdżą i ludzie w krótkich koszulkach i spodenkach jeżdżą w butach i w japonkach. Oczywiście mówię, że zdarza się regularnie, że w japonkach nawet Suzuki, co mówię, BMW GS 1250 czy 1300, nawet te nowe, zdarzają się, że ludzie biorą japonki do jazdy na motocyklu. Więc zwracałbym na to uwagę, bo kombinezon jaki mam spisał się bardzo dobrze, praktycznie śladu nie widzę na kombinezonie, była dość mała prędkość, ale impact uderzenia kolanem doprowadził do kontuzji i nie mam jeszcze rezultatu wyjaśnienia tej kontuzji. Natomiast wyobraźnia działa i gdybym jechał w krótkich portkach, to
raczej skończyłoby się to na bandażowaniu i pewnie paru tygodniach gojenia kolana, łokci i dłoni. Więc to ma sens, to ma sens. Nawet jeżeli ktoś mieszka blisko i chce wyskoczyć tylko po bułki do sklepu, najwięcej chyba takich wypadków i głupich zdrapek właśnie zdarza się z tego powodu, że gdy wyjeżdżamy gdzieś dalej, to myślimy, a ubierzemy się dobrze na motocykl, ubierzemy się, zabezpieczymy, a gdy jedziemy tylko odwiedzić babcię, ciocię niedaleko, to wystarczą shorty i buty. No i tu jest błąd logiczny, błąd myślenia. Słuchajcie, trzymajcie się. U mnie jest jak najbardziej, można powiedzieć, że ok. Mam nadzieję, że niedługo wrócę na motocykl, szczególnie, że kończy się sezon wakacyjny i gdy szkoły ruszą, zaczną się korki. Teraz samochodem mam dojazd tak samo szybko jak motocyklem, bo nie ma korków, ale niebawem jak się zaczną te korki i będę skazany spędzić 40 minut w samochodzie, to jednak będę chciał użyć tego motocykl, żeby dostać się sprawnie i szybko, i mam nadzieję, że do tego czasu wyjaśni się sprawa kolana, dlaczego jest nie kwadratowe, tylko zdrewniałe, że to nic poważnego, mam nadzieję, że to tylko kwestia czasu. Trzymajcie kciuki i zobaczymy się za niebawem. A to urywki z tego, co się zadziało z wydarzenia. Hej, trzymajcie się. Nie wiem co to jest, niby mówią, że woda na wtrysków, ale ja tym rondem jeżdżę przez tyle lat codziennie. Widać ślady jak tarłem, kolano obite. Tyle dni jeżdżę codziennie. O, widać mój ślad jak się położyłem. Nie, tu jest coś. Je pense c'est le huile, parce que ici c'est énorme, là, le noir. Myślę, że to jest olej czarny. Myślę, że to jest olej, bo widać ślady. Jak butem tutaj się nie ślizga, to tutaj się ślizga jak na lodzie. Ici, je glisse sur la rond-point. Pour moi, ça c'est la plaque de huile, parce que ça glisse comme la neige. Ici, j'ai abîmé ça, j'ai abîmé ça, j'ai abîmé ça, mais j'ai abîmé le genou qui va bien. Je crois, peut-être. Le monsieur juste devant de moi aussi, il tombe. C'est le huile. No, sprawdzam. Osłona jak najbardziej pomogła, się zaskrobała. Końcówka biegówki też się nie połamała, bo się złożyła. Nawet tutaj stopka się przytarła od asfaltu. Torba wytrzymała tarczy po asfalcie. Teraz będzie jakiś piasek, jakieś czyszczenie, zabezpieczanie ronda. O, kto mi teraz powie, że w upały nie warto się ubierać w pełny kombinezon. To, że obiłem kolano, to obiłem, ale przez ochraniarz. O, proszę. Mamy zasypywanie śliskiego. Szkoda, że po fakcie. O, tutaj chłopak, który się wypieprzył przede mną, wywrócił. Próbował mnie ostrzec, ale ja tak jak co dzień przyzwyczajony po prostu rutyna, jazda po rondzie, bez przygazowania, normalnie, spokojnie i leżę. No i co tutaj więcej. O, wbudowane światła awaryjne mają teraz jak najbardziej znaczenie. Ajajaj. To się przegięło. Bardzo fajna osłona. Klamka, nowa klamka sprzęgła ocalała. Tu się porysowało nowe pamiątki, ale chwilowo boli. No. Poczekam, odpocznę. Zobaczę co się dzieje z kolanem, czy nie puchnie te moje kolano. O, i kurtka i kombinezon, nawet jak jest te 34-36 stopni, no to ciebie uchroni, przynajmniej skóra nie jest zdarta, bo obicie. I to jest chyba najważniejsze. Przyszła kryska na matyska. Nie żadne szaleństwa, nie żadne wygłupy. Po prostu zwykły paciak na zwykłym śliskim rondzie, gdzie jest teraz piaskiem zasypane. Ajajaj, głupia sprawa.
Przyszła kryska na matyska. I teraz zasypali już śliskie rondo. I co? Jest poranny paciak. I kto mi powie, że jazda w kombinezonie w upały jest nieopłacalna. No to trochę zdarte. Ała, kolano obite boli, ale nie rozdarte poprzez kombinezon. Tutaj ta osłona klamki przyjęła cały impact uderzenia. Osłona pod silnikiem też, bo gdyby nie ta osłona, to na pewno karter by się rozwalił tutaj. Tu się zdarła podnóżek, tu się zdarła torba, tu się zdarła nawet stopka boczna. Normalnie iskry leciały po asfalcie. Sprawdzę, czy to naprawdę coś pomaga. Piasek pomaga. Tutaj ślady ciągle są. Więc dzisiaj piaskownica i rozwalone kolano, rozwalony motocykl. Oui, ça va, merci. Widać w porządku, no. Jako tako w porządku. Służby przyjechały, posypały piaskiem, służby pojechały. Okej, moto zapala. To standardowa opcja w Transalpie, że paliwo wycieka z gaźników po wywrotce, musi nalecieć zanim odpali. Pracuje normalnie. Równo. Wydaje się, że mogę jechać do pracy z bolącą nogą, kolanem. Owiewka nic się nie porysowała. Kierownica dużo pomogła. Mam nadzieję, że się też nie wykrzywiła. W zasadzie nie ma różnicy, na czym upadniesz. Ostatnio obserwowałem właśnie wywrotkę pary na Versysie 650. Też nie przeszli zakręt, rozwalili karter w silniku. Na szczęście nic poważnego się nie stało, też się poturbowali. A tydzień po przyszła na mnie kolej. Myślę, że bez tych owiewek, bez tych zabezpieczeń, myślę, że karter bez płyty dolnej by się rozleciał od strony sprzęgła. Olej by się wylał, więc takie drobne rzeczy pomagają. A teraz standardowo no, w głowie myśli, bo odruchy takie, że jest niepewnie. Bo nie można było się tego zupełnie spodziewać, nie było widać nic dziwnego, żadnej wody, nic mokrego, zwykła rutyna codzienna. O, więc voilà, i teraz trzeba siadać i jechać do pracy. Nie wiem w ogóle jak to działa. Motocykl nie ma żadnego dodatkowego ubezpieczenia. Wiadomo, podstawowe tylko OC. Czy takie sprawy do kogo zgłaszać? Nie mam pojęcia, nie jestem w tym zupełnie biegły, nie znam się, czy można to gdzieś zgłosić. Tutaj chłopak zgłosił do służb, żeby zabezpieczyli drogę i chyba tylko tyle. O. Czekam w szpitalu na wizytę wylądowałem, mam prześwietlenie, ale czekam już 2 godziny na konsultację. Ogólnie licząc na to, że wszystko jest dobrze, chociaż jak zginam nogę, to czuję, że mi coś tam ciągnie, ale zobaczymy za moment. Zabieram się z powrotem w kombinezon i pomału jadę do domu. Naczekałem się na tym sorze na niesamowicie od 12:30 do 20:00. A tak tyle pacjentów było, a kolano nie było tak istotne. I ogólnie jest spoko, nie ma żadnych zmian w prześwietleniu w kolanie. Boli, parę dni poboli i przejdzie, więc kombinezon nawet śladu nie ma, uszczerbku. To, że noga boli i kusztykam, to jest jedna rzecz. Na motocyklu też w zasadzie wystarczy poprzecierać i praktycznie śladów żadnego nie ma. Gorzej z tym śladem, a w głowie, który powstał, taki niepewność i brak pewności siebie teraz na tym zakręcie. Automatycznie efekt obronny, psychiczny się będzie uruchamiał, więc będę jechał powoli. Tak to na pudełku wygląda, a tak już na kolanie. O, zobaczymy, czy coś tu pomoże przez ten okres. Kiedy sprawa się wyjaśni, no lepsze to niż nic. No, taka nowa moda.